Hej, cześć, siemanko, ocalali, z tej strony Valencianistas z Subgalery. Nowe konfiguracje i ukończenia bohaterów dla Heroesów generacji od 7 do 12 są już oficjalnie dostępne na serwerach live. Nowi, w cudzysłowie, bohaterowie sprawiają większości graczy niemały ból głowy, dlatego pomyślałem, że ten krótki przewodnik okaże się przydatny. Dzięki przełomowym badaniom doktora Yamazakiego nad czynnikami genetycznymi zdolnymi do znacznego zwiększania siły fizycznej bohaterów, dostępny jest teraz plan ukończenia bohatera, który umożliwił ulepszanie bohaterów, jakiego nie znaliśmy nigdy wcześniej. Wyczerpujące eksperymenty, które dr Yamazaki przeprowadzał przez długi czas, często do późnej nocy, doprowadziły go w końcu do odkrycia, że wstrzykiwanie różnym bohaterom różnych czynników genetycznych pozwala im rozwijać się na 3 różne sposoby. W przypadku niektórych bohaterów zaobserwowano zmiany gęstości mineralnej kości i zmiany na poziomie komórkowym, co pozwoliło im stać się bardziej zwinnymi i silnymi. W przypadku innych bohaterów dr Yamazaki zauważył niesamowitą zdolność regeneracji i zwiększenia wytrzymałości, dzięki czemu jest w stanie przyjmować większe obrażenia. Natomiast trzecią zaobserwowaną zmianą była zdolność do wytwarzania biotoksyny i używania jej do manipulowania wrogiem. W ten sposób narodziła się koncepcja konfiguracji bohaterów, którą gracze mogą wykorzystać do wzmocnienia drużyn bohaterów w bardziej strategiczny sposób. Największą ich zaletą jest to, że ulepszanie bohaterów jest całkowicie bezbolesne i bezwysiłkowe. Kiedy bohaterowie osiągną doskonałość, dziedziczą 3 unikalne umiejętności, które mogą być aktywne lub pasywne. Aktywne umiejętności. Te umiejętności są uruchamiane co kilka tur i można je łatwo skontrować za pomocą tzw. silent skills. Umiejętności pasywne działają ciągle i są odporne na efekty silent skills. Umiejętności pasywne szturmu są kontrowane przez umiejętności rozbrajania, czyniąc je nieaktywnymi. Każdy bohater ma predyspozycję do własnej, unikalnej budowy bohatera. Jeśli połączycie bohaterów o tej samej budowie, zyskają znaczną przewagę. Każdy z bohaterów należy do jednej z 3 konfiguracji postaci: kontroli, ataku i obrony. Te konstrukcje mają wzajemne relacje przeciwdziałające sobie, w których kontrola kontruje atak, atak kontruje obronę, a obrona kontruje kontrolę. Aby sprostać wszystkim strategicznym wyborom dotyczącym kompilacji zespołowych, następujący bohaterowie mogą teraz osiągnąć ukończenie. Z generacji 7 Magnus, Cardini i Grimm w konstrukcji kontrolnej. Z generacji 8 mamy Hanka, Courtney i Diablo oraz Tinę w konstrukcji obronnej. Z 9 generacji mamy Dereka i Reyka, Essie i Artura w kompilacji ofensywnej. Następnie mamy później generację 10, tam mamy Laurę, Stringsa i Connora, z 11 Kyla, Baza i Scope'a oraz z 12 Lori, Rama i Cody'ego. Uwaga! Generacja od 10 do 12, tam bohaterowie mogą teraz osiągnąć ukończenie, jeżeli istnieją 3 nowe konfiguracje bohaterów. Każdy bohater to konfiguracja kontrolna, ofensywna lub obronna. Bohaterowie generacji 7 lub wyższej mogą teraz osiągnąć ukończenie dzięki 3 nowym konstrukcjom, z których każda ma swoją unikalną ikonę. Ogólne umiejętności są bardziej skoncentrowane w oparciu o te 3 konstrukcje, dzięki czemu są łatwiejsze do rozpoznania. Bohaterowie generacji 13 są predysponowani do konstrukcji ofensywnej, generacji 14 do konstrukcji kontrolnej, a bohaterowie generacji 15 do konstrukcji obronnej. Przyjrzyjmy się zatem kilku przykładom niektórych naszych bohaterów, którzy właśnie zostali bohaterami uzupełnienia. Na przykład generacja 7, czyli Magnus, Cardini i Grimm, w drużynie wyposażonej w kompilację kontrolną, następnie w dróż bohaterów ukończenia generacji 8, Hanka, Courtney i Diablo oraz Tinę w drużynie z konfiguracją obrony. W ten sam sposób drużyna złożona z bohaterów ukończenia 9 generacji, czyli Dereka, Reyka, Essie i Artura, będzie konfiguracją ofensywną. A ponieważ ofensywa kontruje obronę, wygrają z drużynami 8 generacji. Pamiętaj jednak, że zespoły bohaterów 7 generacji są kompilacją kontrolną, która przeciwdziała ofensywnym zestawom generacji 9.